Po śmierci cara Mikołaja I i Iwana Paskiewicza, rusyfikatora, odżyły nadzieje na poprawę losu Polaków. Arystokracja i burżuazja pod wodzą Aleksandra Wielopolskiego dążyła do powrotu do względnych swobód sprzed powstania listopadowego. Stronnictwo Białych, reprezentujące liberalną szlachtę i mieszczaństwo, zakładało pokojowe działania reformatorskie. Natomiast Stronnictwo Czerwonych w swym radykalnym programie pragnęło odbudowy państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych w wyniku powstania. Powstanie poprzedziły liczne manifestacje. Jedna z pierwszych odbyła się 11 czerwca 1860 roku w związku z pogrzebem wdowy po słynnym generale Sowińskim, obrońcy Woli z 1831 roku. Większość manifestacji krwawo tłumiły władze rosyjskie. Ostatecznie władze carskie ogłosiły wprowadzenie stanu wojennego w królestwie w październiku 1961 roku. Świadomy nastrojów społecznych Aleksander Wielopolski chciał pokrzyżować plany organizacjom spiskowym i zarządził jesienią przeprowadzenie branki, czyli poboru do wojska rosyjskiego obejmującego szczególnie zaangażowaną politycznie młodzież. Pod koniec 1862 roku rosnące w siłę Stronnictwo Czerwonych rozpoczęło przygotowania do powstania na wiosnę 1863 roku. Dokładny termin branki nie był początkowo znany. Na początku stycznia 1963 roku Komitet Centralny Narodowy, tajny organ kierowniczy obozu Czerwonych, podjął decyzję o wybuchu powstania z chwilą rozpoczęcia poboru. W nocy z 14 na 15 stycznia nastąpił początek branki w Warszawie, a młodzież masowo zaczęła uciekać z miast. Wtedy też KCN podjął decyzję o wybuchu powstania w nocy z 22 na 23 stycznia. Ale o tym za tydzień.